Witajcie moi mili, pewnie zauważyliście, że ja już prawie w ogóle nie robię testów eco-drivingowych, ale jeśli jakiś samochód jest naprawdę taki tak dziwny, tak wyjątkowy, może jakiś taki inny, no to zrobię wyjątek. Pełną prezentację tego auta oraz próbę autostradową z Raceboxem macie już na kanale, a jest to Infiniti Q50S. Także bardzo mocna hybryda. I w dzisiejszym filmie zrobimy sobie teścik spalania poza miastem i w mieście skoczymy na most Brdowski. Jest to przedlift, 2016 rok, napęd na wszystkie koła. Q50S były też z napędem tylko na tył, ale tutaj jest no full opcja i full napęd. Jeśli chodzi o napęd na wszystkie koła, no to jest on normalnie tutaj przód z tyłem fizycznie połączony. Wiecie, wolę o tym wspomnieć, bo jako iż jest to klasyczna hybryda, no to czasami jest tak, że z tyłu jest tylko silnik elektryczny, a z przodu spalinowy. Nie, tutaj w ogóle silnik elektryczny jest w skrzyni biegów. Pod maską mamy tutaj 3,5 litrową, 6-cylindrową jednostkę, taka jak w Nissanie 350Z, jest tutaj kilka zmian, 306 koni mechanicznych oraz 350 Nm. Jeśli chodzi o silnik elektryczny, no to 68 koni i 270 Nm. Łączna moc i moment obrotowy tego układu to 364 konie mechaniczne oraz 546 Nm. Przyspieszenie do pierwszej setki 5,4 sekundy, deklaracja producenta, ale ja osiągnąłem troszeczkę lepszy czas. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę. W trybie elektrycznym podobno 80, ale też się da tutaj pojechać szybciej. Zużycie paliwa deklarowane niecałe 7 litrów średnio, poza miastem 5,3, a w mieście 9,6. Jest dzień pracujący, co? Mogę zająć moją pozycję startową na środku tego oto placu, a wy w tym czasie może zobaczcie sobie, jakie tutaj zużycie paliwa wychodzi poza miastem. Pomiar zużycia poza miastem wykonamy sobie na odcinku od Szczecina do Goleniowa. Praktycznie równy odcinek. W ogóle zobaczcie, w Szczecinie z ulicy Duńskiej dojechałem do Kijewa i średnie zużycie 6 litrów. Śmieszne w ogóle wartości jak na taki samochód. 90 km na godzinę, kasujemy zużycie paliwa. Jadę w trybie eko, no to jeśli mamy pod górkę, no to wiadomo, będziemy jechać sobie tutaj na silniku spalinowym, ale jeśli zjeżdżamy z górki, no to silnika spalinowego tutaj auto nam nie potrzebuje do utrzymania tej prędkości i nawet tutaj proszę w tryb elektryczny się przełącza. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie widać, ale też zauważyłem, że na równej drodze również czasami tutaj silnik spalinowy się potrafi nam wyłączyć. Dobra, średnie zużycie po kilkunastu kilometrach wyszło nam 5,9 litra przy 90 km na godzinę. Zawracamy i 120. Dana prędkość osiągnięta, kasujemy zużycie paliwa i lecimy. Zobaczymy, przez ile kilometrów nam się w ogóle uda utrzymać taką prędkość. No i przy takiej prędkości jest już trochę inaczej. Tutaj jak bateria już się nam naładowała, no to wspomaga silnik spalinowy. Nie ma takiej sytuacji, że nam się silnik spalinowy wyłącza i ciśniemy tylko na elektryku. No sam się dziwię, że przez kilkanaście kilometrów udało się jechać 120, a nawet nie wyprzedzałem nikogo pasem awaryjnym. Średnie zużycie paliwa przy tej prędkości wyszło 8,3 litra. Dobra, nie tracimy czasu, palimy auto. Ojejku, już późna dosyć godzina jest. Tryb eko musimy sobie włączyć. Kasujemy, te od razu dam. Czekajcie, bo ja tu muszę mieć pełną kontrolę nad ilością prądu w baterii. No, tak nie za dużo jest tego prądu, jak widzicie, ale spokojnie, naprodukujemy sobie. Kasuję zużycie paliwa. Ok. I możemy jechać. Na razie spokojniutko. Prędkość średnią, ja tutaj nie znalazłem w komputerze pokładowym prędkości średniej, ale to wyliczę sobie z czasu nagrania. Będziemy cisnąć oczywiście spokojnie, ekonomicznie. Ajajajajaj, już na wstępie taki mini korek, ale no dzisiaj będzie kiepski ruch, jak na razie średnie zużycie 7,6 litra. 9,6 wpisane, myślę, że to jest kurczę aż za wysokie, my niższe muszę osiągnąć niższe. Całkiem sporo czasu może ten samochód przestać sobie w trybie elektrycznym i taki ładne kilka kilometrów też potrafi pokonać.
Strasznie dzisiaj niska średnia prędkość wyjdzie, jak na razie 9 litrów. Teraz może troszeczkę mniej będzie, ale ostry koreczek tam był. Tam pani nie mogła właśnie w CHR-ce wjechać na rondo. I jest burczonko. I tutaj mam taktykę typową dla hybryd, także przyspieszamy tutaj w miarę dynamicznie, ile możemy, spalinówką, a potem odpuszczamy, no i staramy się jechać już na silniku elektrycznym. Tylko wiadomo, musi być też podładowana tutaj bateria. Ciągle tutaj auto chce doładowywać jeszcze. Już mamy nawet więcej teraz baterii niż mieliśmy na starcie. Jedziemy z wyłączoną klimatyzacją. Dzisiaj jest dość ciepło, nie trzeba, ale też nie jest zimno, nie jest ciepło, tak w same 17 stopni nie trzeba klimy odpalać. Więcej na temat tego samochodu opowiadam Wam w pełnej prezentacji wraz z pomiarami Racebox oraz próbą autostradową. Autko jest troszeczkę głośniejsze, ponieważ ma tutaj zamontowane przepustnice i dziś cały dzień jeżdżę z otwartą przepustnicą. Piękny dźwięk. No, menu, multimedia, tak to wszystko wygląda. No mówię, wszystko będzie w tamtym materiale, jest w tamtym materiale. Tutaj nawet możemy sobie EcoDrive Report skasować. No zobaczymy, ile nam wyjdzie. Pojadę moim sposobem. Czasami nawet tutaj mi mruga samochód, że eko, tam niezbyt eko jedziesz, Marciuniek. Ale ja jadę eko. Jak ja osiągnę jakiś niski wynik, to już ciężko będzie go pobić, myślę. I plac Kościuszki. Tutaj będę musiał coś wymyślić, żeby sobie podładować znowu tej baterii. Ale wiecie, to jest taka nawet fraja, bo to takie, kurczę, ile tutaj zużyje najmniej taka hybryda? Można tutaj się pobawić. Jest to w zasadzie trochę inna jazda niż autem elektrycznym. No i też inna taktyka obrana względem auta spalinowego. Spalinowym no to ja zawsze delikatnie tak ruszam, a hybrydą w zasadzie to właśnie można ruszyć tak dynamicznie i potem tylko delikatnie podtrzymywać na wyłączonym silniku. Pęd, po prostu pęd. Brama portowa, póki co 8,6 litra. Ojejku, ale lecimy wolno. 22, prawie 23 minuty już lecimy. Historia oszczędności paliwa. No tutaj malutkie wartości są. Rekuperacyjka, elegancko, widać, EcoDriver dorwał się. Hamowanie mam na maksa. Tempomat, no to nie korzystamy i początek nie wiem co to, ale 75 na 100 mam ogólnie EcoDrive Report. Także spoko. No i połowa baterii. No tak sobie ją trzymam. Jak sobie naprodukuję, no to później sobie robię taki prezencik i mogę się bujnąć nawet trochę dłużej w trybie elektrycznym. Ciekawe, to jest tak złożone, a kurczę, przez tyle kilometrów nic się z tym systemem ani z tym silnikiem nie działo. Kurczę, trochę za gorąco się tutaj u góry zrobiło, nawiewu nie ustawiłem na kamerę, no i mi się wyłączyła. Ale tutaj ktoś z Kodą pięknie buspasem wszystkich chciał wyprzedzić, a teraz próbuje wjechać w ogóle na końcu się wciąć. No ciekawe, ciekawe.
No nie buszewo. Już kurczę, aż za dużo jest korków. Niestety doszedłem do takiego tutaj momentu, że silnik mi się na postoju zaczyna odpalać, bo już poziom baterii jest zbyt niski, ale naprawdę, no kurczę, no. O, jeszcze pod całą górę jest korek. To ja nie wiem, czy mi w ogóle pamięci tutaj starczy w kamerach, wiecie? Tu już jadę, kurczę, tyle czasu. No nie wiem, może wystarczy na jeszcze 32 minuty mogę nagrać tą kamerą, a ta, no to w sumie, no nie, no ta jest najistotniejszy wynik. Chociaż nawet jakby padło wszystko, to na końcu wam podam wynik, już przecież trochę sobie ufamy, no. Widzicie, jak się tutaj jedzie eco-drivingowo. I najwyższe zużycie paliwa na naszym odcinku pomiarowym już chyba mamy za sobą. 10,4 litra było. Co tutaj jeszcze wam dodać? A, już poirytowany Petrolhead, już poirytowany tymi korkami jest, że za późno wyjechaliśmy. Chociaż, no z drugiej strony zobaczycie, ile jara taka hybryda, bardzo mocna. Znaczy bardzo mocna po prostu. 5 coś do setki ma i 250 ponad leci. Ile jara w takich maksymalnych korkach, po prostu jak wjedziemy i już wyjechać z nich nie możemy. No i przejeżdżamy przez most Brdowski. Ojejku, czyżby tutaj sesja samochodu była? W takim miejscu? No ciekawe. No ale dobra, to nic. Oni swoje, my swoje. Walka tutaj trwa do ostatniej kropli benzynki. Prądzik trochę nam pomógł, znaczy dużo dzisiaj nam pomógł. Normalnie to by taka 350Z w dzisiejszym ruchu to by ponad 20 litrów luzem zużył. Co tu się dzieje? Ktoś jakiś pijany jedzie? Pani pijana jedzie? No i dobra, zatrzymujemy się. O, no dojechaliśmy, akurat ten sam poziom baterii mamy co na początku. Gasimy i zobaczmy wskazania komputera pokładowego. To średnie zużycie paliwa wyszło nam 8,7 litra. Średnia prędkość, no to tak jak mówiłem z nagrania. I EcoDrive Report 75 na 100. Takie korki, takie zużycie paliwa przy takich parametrach. Mościk Brdowski, dawno tutaj nie byliśmy. W tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Tabelkę z wynikami z moich testów eco-drivingowych, a było już ich z ponad 100, macie w opisie filmu. Jest to zaploadowana tabela. Możecie sobie porównać, jak Infiniti wypadło na tle innych samochodów. No szczególnie tutaj patrzmy dziś na średnią prędkość, bo to jest mega ważne. Także co, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie, trzymajcie się.